Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiejszym odcinkiem zapoczątkujemy nowy cykl, mianowicie Bike Check z wykrzyknikiem, w którym będę opowiadał o świetnych moim zdaniem rowerach nietuzinkowych, ciekawych pod kątem użytych komponentów itd. I zapraszam Was serdecznie na facebookową grupę pod tym samym adresem, czyli Bike Check z wykrzyknikiem. Tam będziemy mogli sobie o tych rowerach troszkę więcej podyskutować. Możecie wrzucać oczywiście swoje rowery i mam nadzieję, że powstanie z tego bardzo fajna społeczność. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o niezwykle ciekawym e-bike'u, mianowicie jest to Orbea Wild. Jest to mulet, czyli rower z mniejszym tylnym kołem, w tym przypadku 27 cali i większym przednim. Tutaj mamy koło 29 cali. Nie jest to tak naprawdę nowe rozwiązanie. Starzym i wiekiem, tak jak ja, pamiętają na pewno downhillowe rowery, które właśnie w pewnym momencie miały koła 24 cale z tyłu i 26 z przodu. Także zapraszam Was do opowieści o tym rowerze, przyjrzyjmy się bliżej temu, co ma na pokładzie. Rower, tak jak wspomniałem, to e-bike Orbea Wild. Mamy tutaj karbonową ramę z silnikiem Bosch. Moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie, jedno z ciekawszych i bardzo je lubią oraz cenią. Foxy, które tutaj widzicie, zapewniają naprawdę fajną jakość pracy i przyznam Wam szczerze, że szczególnie jakość i pluszowość pracy, tak jak to dzisiaj możemy powiedzieć modnie, zaciekawiła, zaintrygowała. Całość po prostu wybiera liście. Jesteśmy przy napędzie. Mamy tutaj korbę E13 z zębatką tej samej marki, całość w takim fajnym szampańsko-złotym kolorze. Napęd to, może już nie nowość, ale w sumie cały czas coś, co w miarę od niedawna jest na rynku, czyli SRAM Transmission z łańcuchem oczywiście flat top. Zapewne widzieliście ostatnio porównanie szybkości działania tejże przerzutki, albo chyba, przepraszam, nawet GX-a, czyli niższego modelu z najnowszym XTR. No i okazuje się, że całość działa znacznie wolniej niż konkurencyjny napęd Shimano. Zapewne jesteście ciekawi, jeśli nigdy nie jeździliście na napędzie Eagle Transmission, czy rzeczywiście tak jest, że działa troszkę wolniej. Powiem Wam, że w mojej opinii jest to czuwalne. Tutaj co ciekawe, wcześniej właściciel jeździł na linkowej grupie Shimano XTR, teraz właśnie wszedł na bezprzewodowego SRAMa. Całość działa troszkę wolniej, czuć takie zawahanie przy zmianie biegów, natomiast plusem jest to, że te biegi cały czas zmieniane są tak samo. Nie ma tutaj jakichś takich zgrzytów, wiecie, przy zmianie biegów. Łańcuch naprawdę bardzo płynnie, bezszelestnie porusza się między koronkami, natomiast to opóźnienie jednak jest wyczuwalne. Myślę, że w takim rowerze nie będzie to bardzo tak naprawdę ważyło na wyborze grupy. W rowerach do XC jest oczywiście inaczej, i tam potrzebujemy mieć jak najszybszą zmianę biegów i transmission w takim zastosowaniu niekoniecznie by mi się podobał, ale tutaj sądzę, że nie ma do czego się przyczepić. System montażu jest naprawdę bajecznie prosty. Działa to banalnie, bo tak naprawdę mamy podany dokładny kalkulator ilości ogniw łańcucha dla danego producenta roweru, dla danego modelu i rozmiaru ramy. Także ja sobie wklepałem to w kalkulator, moment miałem wyniki i skróciłem łańcuch do odpowiedniej długości. Jeśli chodzi o montaż przerzutki, tak naprawdę instalujemy ją na określonej koronce. Tutaj mamy tę koronkę w tym przypadku zaznaczoną na czerwono. Tutaj właśnie ten łańcuch na tej koronce umieszczamy, odginamy całość, tak żeby łańcuch był napięty, przykręcamy, później tylko łączymy się telefonem. Możemy zupdate'ować firmware i tak naprawdę dokonać mikroregulacji już za pomocą samego telefonu. Także całość naprawdę działa bardzo fajnie. W oczy oczywiście rzucają się koła. Są to koła marki Industry 9. Właściciel poinformował mnie, że bardzo długo na nie czekał, polował, w końcu mu się udało. I przyznam, że naprawdę koła wyglądają tutaj jak $1 000 000. Powiem Wam, że jak na rowerze wyjechałem z serwisu, żeby zrobić pierwszą próbną jazdę, to oczywiście czułem na sobie, a właściwie na rowerze spojrzenia osób, że nawet laicy za nim się odwracają i jest to fakt. Posłuchajcie, jak pracuje bębenek. Tutaj mamy naprawdę bardzo dużą ilość zazębień na pełnym obrocie.
Tak to pracuje, koła są naprawdę super, karbonowa obręcz, no i oczywiście reszta komponentów aluminiowa, piasty na łożyskach, enduro bearings, bardzo fajne koła, no i myślę, że zdecydowanie niespotykane. Mnie kojarzą się bardziej z retro MTB, kiedy wszystko było kolorowe, zwracało na siebie uwagę. Dropper, Fox Transfer, spójrzcie teraz na to. Jakby to powiedział klasyk, pan Paweł, jest wysoko, no jest wysoko. Nie jest to wersja bezprzewodowa, ale dobrze, bo za wersję bezprzewodową Fox każe sobie płacić horrendalne, naprawdę horrendalne pieniądze względem wersji linkowej. Jak każda dość skomplikowana sztyca wymaga oczywiście serwisu, ale tutaj komponuje się doskonale za sprawą anody Kashima. Myślę, że wybór był oczywisty. Kokpit, no i oczywiście hamulce. Właściciel postawił na nieoczywisty wybór, czyli hamulce marki TRP, łącznie z tarczami tego samego producenta. Również jest to TRP 203 mm. Kolor idealnie pasuje do reszty, ale też przyznam Wam, że hamulce naprawdę działają doskonale. Mają bardzo szeroki zakres regulacji i tak naprawdę jeszcze niedotarte zapewniają całkiem przyzwoitą siłę hamowania i no, niemalże wzorcową modulację, a po dotarciu będzie oczywiście znacznie lepiej. Jedyną uwagę mam odnośnie przewodów, ponieważ przewody hamulcowe w tym zestawie są bardzo miękkie. Naprawdę, uwierzcie mi, niezwykle łatwo jest o jego załamanie, szczególnie przy takim montażu kabli, jak w tym momencie obserwujecie, gdzie całość jest mocno powyginana. Prowadzenie przewodów, tak jak widzicie, jest wewnętrzne. Bardzo ładnie to wygląda, oczywiście odnośnie strony wizualnej nie mam tutaj nic do zarzucenia, ale no, w przypadku chęci poprowadzenia hamulca tylnego musimy niestety odkręcić cały silnik, aby móc przepchnąć kabel. A teraz to, na co wszyscy maniacy Way Twinnies czekali, czyli ile waży tego typu e-bike. Jak myślicie, słuszna rama XL, duża sztyca, konkretne amortyzatory. I słuchajcie, wrzucamy rower na wagę i zaraz wszystko się okaże. 24 kg. Mam nadzieję, że ten rower będzie dla niektórych inspiracją, jak można naprawdę w fajny sposób zbudować coś ciekawego, nie tylko sprzętowo, ale i kolorystycznie. Mnie sprzęt naprawdę bardzo się podoba i sądzę, że Wam także. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Lajkujcie, komentujcie, odwiedzajcie moją grupę Bike Check z wykrzyknikiem na Facebooku. Kolejny film oczywiście w przyszłą niedzielę o godzinie 16. Hej!